Daszbur. Daszbur. Witamy Was na porannym wyjściu. Słychać, jak ptaki śpiewają. Idziemy z Mariuszem się przejść. Widzicie z tyłu zakręcony gwizdek. Mamy już odstrzały sanitarne. Faktem tych dzików sanitarnych mamy 5% tego, co mieliśmy w tym roku, ale to bardzo dobrze, bo wygląda to trochę inaczej. Już nie będzie takiej ilości, że tak powiem, dzików do strzelenia, bo już jest i u nas ich jest wyraźnie mniej. Także co, Mariuszek? Ruszamy na podchód? Popatrzymy, co na uprawach się dzieje. Tak, tam mamy zasiew soi. Idziemy zobaczyć, no i spróbujemy gdzieś uprawy, łąki, zasiewy, idziemy się przejść, poszukamy dzików. Także, samego rana. Tak, samego rana, 4:30 startujemy. Pierwszy zwierz, moi drodzy. Podeszliśmy zielenie. Jeszcze jest trochę ciemno, no ale jak zoomujemy, to nam obraz ginie, no ale już pierwszy zwierz jest. Pasie się przed nami. Są jelenie. Idziemy dalej. No co, czarny kot? Czarny kot przed nami. Jakby nie było drzewa, to by Borys dostał komendę. A tak to drzewo jest i tyle. Co wam powiedzieć? Stoi na naszej drodze. Nie wiem, co zrobi. O, cofnął się. Cofnął. Gdzie? To już dzisiaj drugi czarny kot. Tak, dzisiaj drugi czarny kot. I co, przyzwoity kozioł. Piękne nasze łąki. Nastawię plety na 20, zobacz to. Mariusz, ładnie widok, jak ci powiem. Taki lekko zaznaczony szóstek nawet. Dosyć taki. Nadłyżki sporo. No, rogacz nam się trafił po drodze, już któryś z kolei. Ale na rogacze, przynajmniej ja, to poluję dopiero od rój. Chyba że się trafi coś naprawdę fajnego, ciekawego, to wtedy jak najbardziej. Ale taki rogacz jak ten, to w moim wykonaniu dopiero na rój. Albo jak już plan, tak powiedzmy, trochę trzeba pocisnąć, no i wtedy gdzieś tam się
W trakcie polowania spotyka się takiego rogacza selekcyjnego jak ten, co jest przed nami i tak najbardziej można strzelić. A tymczasem idziemy dalej. Staniemy tutaj chwilę, dlatego że to jest taka waga. Tutaj jest taka duża kępa tarni. Za nami jest kompleks leśny, później znowu są łąki i kolejny kompleks leśny. I tutaj, a za tymi tarninami są już pola. Więc być może te dziki jakieś tutaj będą schodzić. One potrafią tutaj nawet późno schodzić. Już jest całkowicie widno, słońce świeci i one schodzą. Więc poczekamy chwilę. Akurat na długość papierosa i zobaczymy, co się tutaj będzie działo. Na razie tylko sarny i jelenie. Się wrócił. Ale mamy blisko rogacza, słuchajcie, 47 metrów do kozła. Jakiś taki trochę myłkusowaty. Mariuszek, pokręć tego kozła jeszcze, zaraz zobaczymy, jak się obróci, co ma dokładnie na głowie. Na pewno nie jest to regularny rogacz. Nie chce się obrócić w bok. Tylko ty masz wyprzestrawę. No. Nie zoomuj tak mocno. Obrócił się. Widłak, nie? Widłak. No i co? Nic się nie dzieje. Słuchajcie. Przeszliśmy kawałek. Jest fajnie, bo jest rosa. Jakby dziki szły przed nami, byłoby widać zejście po rosie. Tak jak zresztą za mną, to zobaczycie za chwilę. Ale to jest nasz ślad. Natomiast tutaj no nic się nie dzieje. Myśleliśmy, że tutaj dziki będą. Po prawej u góry mamy świeżo posianą soję. Że z tej soi gdzieś tutaj będą wracać, schodzić. Pełno tarni, pasów. No i tu jest taki weksel, że one bardzo lubią tędy schodzić. No ale jednak chyba dzików tutaj nie ma. Poza tym na naszym następnym rewirze, który zaraz zobaczycie zresztą, już rzepaki zakwitły. Tutaj jest wszystko trochę później niż w innej części kraju. Normalnie to jest opóźnione około 2 tygodnie. Więc moim zdaniem dziki są już zdecydowanie w rzepakach. Więc trzeba będzie zmienić rewir i ten dzisiejszy odcinek podejrzewam zakończyć na ambonie. Więc zasiądziemy gdzieś tam jest zasiew z drugiej strony, mamy też posianą soję, mamy są posiane buraki, groch, ale groch już zszedł, więc myślę, że na ten groch nie będą chodzić, ale gdzieś tam trzeba będzie się przyczaić, ponieważ dziki teraz w tym okresie bardzo intensywnie żerują na rzepaku. Tam się odzywa rogacz, więc no poczekamy chwilę jeszcze, one tutaj potrafiły naprawdę późno schodzić, kiedy 7, 8 rano dopiero się tutaj gdzieś dziki trafiało. Jest pełno enklaw takich, które są poprzecinane pasami tarnin. Miedze są obrośnięte tą tarniną, czyli raj dla dzików, same kolce. One mają tunele tutaj porobione, więc one często tutaj właśnie wracają jeszcze po tych łąkach, między tymi kępami tarni. A wieczorem siądziemy na zasiadkę. Może się uda jeszcze jakieś dziki spotkać, może jakiegoś lisa, bo jak wiecie dobrze, już ministerstwo opublikowało interpretację, że można polować na lisy w obwodach, w których była prowadzona reintrodukcja zwierzyny drobnej, mimo że numery obwodów się zmieniły, mimo że w niektórych przypadkach zmieniły się granice obwodów. Miłosz Marszał podkreślał to wielokrotnie, że nie było jasności, natomiast ministerstwo opublikowało swoją interpretację i według tego moim zdaniem można na lisy również polować. No i zostaje nam jeszcze IGO, które jak słusznie zauważyliście,
polujemy na IGO z broni kulowej i polujemy w ciągu dnia. No tutaj się wiele nie zmieniło, no ale jak najbardziej można w razie zasiadki na dzika, wyjdzie nam jenot, no to będzie można go spokojnie upolować. Pójdziemy powoli z Mariuszem do góry, poczekamy tu jeszcze chwilkę, ale nie wygląda to zbyt dobrze. Przynajmniej dzików tutaj na razie nie widać. Saryn dużo, na rogacze, Mariusz się już czai. Idziesz Maju zaraz na początku? Jak widać tutaj, to słuchaj, trzeba przejść tutaj. Tak, tutaj zawsze było dużo sarny. Łąka, przede wszystkim jak szukacie rogaczy wy, moi drodzy, będziecie szukać rogaczy teraz na początku sezonu, to jeżeli macie łąki, to szukajcie ich na łąkach, tak? No zdecydowanie ta sarna woli trawę niż jakieś tam pryskane zboże, chociaż teraz te opryski drogie, nawozy drogie, to może tego oprysku będzie mniej. Ale Oszczędnie. tak, oszczędniej przynajmniej. Więc być może ta sarna jakoś chętniej wyjdzie na uprawy, aczkolwiek z mojego doświadczenia najlepsze rogacze majowe to zawsze były łąki, śródleśne łąki, łąki przy lasach, także często żerowały na miedzach, po prostu między rzepakami, na przykład na trawie. Nie bardzo chciały ten rzepak jeść. No dobra, A idziemy gdzie szukać starych rogaczy? na rój. Zdecydowanie na rój. Ruja jest najlepszym sezonem do polowania na rogacze. Zresztą ty, Mariusz, chyba dobrze wiesz, żeśmy pojeździli parę razy, no to na jednym wyjściu z wabikiem, na jednym rewirze można było obejrzeć minimum 7, 8, 9 rogaczy, zanim się oddało strzał. Dlatego ja sobie zostawiam te rogacze, polowanie na rogacze na rój. Ze względów mega fajnego polowania, bo to można polować cały dzień praktycznie, ale ze względu na kamerę, tak? One nam przychodzą blisko i można wtedy ponagrywać, można wtedy obejrzeć dokładnie. Bywało tak, że nam na jedno wabienie przychodziły 2-3, tak? Jak to apogeum rój przychodzi, u mnie to jest zawsze pierwszy tydzień sierpnia, więc ja sobie spokojnie poczekam do rój. No dobra, a tymczasem idziemy powoli, pójdziemy sobie w drugą stronę. Trochę się cieplej zrobiło, bo wyszliśmy z auta, było 5 stopni, a teraz albo od tego naszych spaceru nam się, że tak powiem, zrobiło cieplej, albo temperatura już na zewnątrz się podnosi. A w tym sezonie jaki proponujesz wabik na rogacze? Nie wiem, ja używam Butolo, używam Demela. No zobaczymy, cały czas A to będzie samo. coś nowego? Tak, zrobimy taki wabik, pokażemy najprostszy wabik jaki jest. Ostatnio wpadł mi w ręce z Gunbrokera. Oglądałem go w sklepie, kupiłem nawet i go pokażemy. Będziemy wabić teraz innym wabikiem, bo nie zawsze to musi być Butolo, nie zawsze to musi być Demel. Demel jest ładny, jest najdroższym wabikiem. On jest zrobiony albo z róży, albo z grotu parostka, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że przyjdzie ruja, to będziemy wtedy poświęcimy te 8-10 dni na polowanie na rogacze takie intensywne. A teraz co? Teraz myślę, że A jak kiedyś polowali na rogacze? Jakie mieli wabiki kiedyś? no jakie, Mariuszek? No listek trawy albo listek bukowy, tak? Właśnie. No, ja nie umiem na tym wabić, nie będę tu czarował, po prostu nigdy nie wabiłem, ale może na tej trawie się w końcu nauczę. Jest jeszcze ze 3 miesiące, żeby się nauczyć, także spokojnie. A ty? Czym będziesz wabił? Co będę miał w kieszeni? No właśnie. Albo z trawy. Albo z trawy, dokładnie. Nawet nie trzeba mieć w kieszeni, wystarczy urwać. Ja na tej trawie wabić nie potrafię. No dobra, dziki nie schodziły, cisza, spokój, nawet lisa nie ma. Ale z jednej strony dobrze, a z drugiej no, trzeba byłoby szybko gwizdek odkręcić, strzelić lisa i gwizdek zakręcić, więc zgodnie z prawem, chociaż coś tam słyszałem, że słuchajcie, grzebią przy ustawie o broni i amunicji i jest jakaś cicha nadzieja, taka nie za duża, że te tłumniki nam pozwolą używać już do każdego rodzaju polowania. Ale co z tego wyjdzie? Jakieś plotki tylko takie chodzą, informacja w żaden sposób nie potwierdzona. Ale ktoś tam już gdzieś tam słyszałem od jednego, drugiego, że coś takiego kombinują, a co z tego wyjdzie, no to zobaczymy. Oby to weszło, bo to jest dla naszego zdrowia, dla zdrowia naszych psów. Mało tego, polując z tłumikiem, w momencie oddania strzału, Borys, co ty to? Zaczepiesz Mańka? Polując z tłumnikiem, w momencie oddania strzału wiecie od razu, czy trafiliście, czy nie, ponieważ uderzenie kuli jest tak wyraźnie słyszalne, że no, nie ma nawet co porównywać. Dlatego my dzisiaj, mając w kieszeni odstrzał sanitarny, założyliśmy sobie tłumik i tak sobie spacerujemy. A wieczorem chyba wezmę kijówkę, gdzieś siądę na ambonie jakiś, wybiorę sobie i posiedzę. O, czekajcie, bo coś jest?
zając, a już myślałem, że lis, ale jest i zając. Gdzieś tam się pokazał daleko, bo wyskoczył z takim. Myślałem, że to będzie przechera. No dobra, powoli się zbieramy i idziemy w tamtą stronę. Mariusz, pokaż, tam widzę, sarna leży pod tarniną i zając jest daleko od niej. Gdzie ta sarna leży? No jest pod tarninami leży. A słońce Nie rób dużego zoomu. No i w lewo jest, powoli w lewo. w dole? No, w prawo, żeś powiedział, w prawo. W prawo, w prawo. O. Jest? Jest. Nie zoomuj tak bardzo, bo tu... O. Dobra. I w lewo był zając od niej. Gdzieś 20 metrów. O, bo go nie widać prawie. To już żeruje. Borys, nie. No i co? No i zwierzyna jest. Bażanty się odzywają. Kruki latają, Kruki latają. gołębie latają. A grzywaczy dużo, no. W tym roku dużo grochu. To będzie można uskutecznić polowanie na grzywacze. Bałwanki są, Co ty? O grzywaczach słyszałeś? Byś aportował? O. Bałwanki są, karuzela jest. No to może i będzie można spróbować zapolować na grzywacze i spróbować to nagrać. Shotcam Borys, uspokój się. Shotcam kamera jest i mu się już nudzi. On by chciał już dalej iść. I co będzie chyba tak zrobić, nie Mariuszek? Tak, obowiązkowo. No mamy tego grochu parę upraw i to w takich miejscach, że jest się gdzie schować. Naprawdę miejsca są fajne. Dobrze, na ambonie sobie pogadamy jeszcze na temat, podsumujemy te 2 odcinki z PZD, które tam zrobiłem dla Was odnośnie szkód, odnośnie redukcji, komentarzy, które tam zostawiliście, odnośnie sytuacji w PZD, więc kto jest tam ciekawy, to zapraszam, bo się tam sporo będzie, taki odcinek podsumowujący, bo sporo żeście napisali jakichś rozwiązań, natomiast zrobimy taką krótką, nie wiem, spróbuję to w paru zdaniach zamknąć, pomysł na rozwiązanie tego problemu, ale to jak się wybierzemy na ambonę, tam sobie siądę spokojnie i będę mógł Wam coś poopowiadać. Dobra, tak to się wiele nie dzieje, idziemy. A, jeszcze jedno, teraz daj na Mariusza mi kamerę. Mariuszek, powiedz, no, bo to wszyscy pytali. Co? Powiedz, no, jak to się stało, że jak polowaliśmy w nocy, strzeliśmy te 3 dziki, to ty nie strzelałeś. Nie strzelałem. No, a dlaczego? Bo wszyscy się pytają. Pytają się. No właśnie. Nie, ręka mi się trzęsie. Nie no, na poważnie, przecież normalnie ci nie częsie, no. Wpisany nie byłem. Wpisany nie byłeś, no widzisz. Ale odstrzał masz. Ostrzał ma? Tak. No. I nie chciałeś strzelać. Nie chciałem. Bo tam były zarzuty były, że ja ci nie dałem ani jednego dzika strzelić. O, dokładnie. Tylko ponosić. Także nie chciałeś, tak? Nie chciałem. No ja kameruję. Ktoś musi robić tą robotę. Dobra. Kamil tutaj kwitnie. Co tutaj rośnie, bo to jeszcze nic nie kwitnie. Kwitnie, tam jest jabłonka, karniny zaczęły kwitnąć, ale to ja nie wiem co to jest. Nie wiem, to mi chyba najbardziej na facelię pasuje, ale ja nie wiem czy to facelię się już sieje. Nie znam się na tym. Czy facelię się sieje po ogrodnikach, którzy są za kilka dni? Bo dzisiaj jest, dzisiaj w ogóle, słuchajcie, dzisiaj to wszystkiego najlepszego wszystkim Stanisławom. O, właśnie. Tak, dzisiaj jest Stanisława, więc wszystkim po strzelbie, nie po strzelbie, sympatykom, mojemu synowi, mojemu tacie, wszystkim Staśkom. Daszbur, tak? Wszystkie imieniny takie znaczące bardzo. Więc dzisiaj mamy Stanisława, nasz podchód taki, że tak powiem, poranny
święto wszystkich Staśków. Będzie impreza? U mnie w domu? No nie wiem, czy tam Stasiu się pytał, czy może sobie kogoś tam pozapraszać. A to nie ja jestem organizatorem. Ja co najwyżej jestem płatnikiem. Organizatorem jest moja żona. A tu mamy soję posianą. Słuchajcie, no tak posiana jest jak jest. Leży na wierzchu. Więc nie wiem, czy to pewnie coś tu jest wsiane, tak? Ale tak posiane chyba dla zabawy. Albo na sztukę. I liczyliśmy właśnie, że z tej, bo tu jest jakby jedno pole, tam jest drugie i tam kawałek dalej jest trzecie. I tej soi tu jest naprawdę dużo. U nas dziki na tą soję chodzą. A szczególnie później zielenie chodzą na nią. Jak ona dostaje, już jest zielona, to naprawdę lubią na tą soję wychodzić. No ale na razie ewidentnie coś im chyba nie zasmakowała ta soja. No saren tu dużo. Słuchajcie, nie wiem ile tych rogaczy było, ale kilka żeśmy widzieli. W takim spacerze naszym po łąkach. Już wracamy do samochodu, słońce wyszło. Dzików nie ma, lisów nie ma. Borys nam się rozhasał. Borys! Także fajne miejsce na kaczki, na zloty. Przyjdziemy tutaj we wrześniu, jak tylko woda będzie. Zobaczymy jaki będzie rok, jak się będzie zapowiadać. Jak będzie suchy rok, to wody tu nie będzie. Ale jeden odcinek tu nakręciłem. Na kaczkach udało się strzelić 2 chyba wtedy. Już go trochę poluzowałem, żeby sobie pobiegał. Rogacz. Tu dość blisko, gdzieś na ścianie lasu. To już wracamy do auta. Gdzieś tutaj sobie jest. I daje znać, że to jego teren. Idziemy dalej. No i nasze polowanie dobiegło końca. Ten poranny podchód. Zwierzyny dużo. Były jelenie, były sarny. Był zając nawet. Ani drapieżnika, ani dzików nie było. Więc kończymy. Widzimy się po południu na popołudniowej zasiadce. Gdzie też nie mam pojęcia, ale gdzieś jakieś miejsce wybiorę. Może uda się coś ponagrywać. Także siadamy do samochodu i jedziemy do domu na śniadanie. Do zobaczenia wieczorem. Moi drodzy, no jesteśmy po porannym wyjściu z Mariuszem, jest popołudnie. Osoby, które oglądały wcześniejszy odcinek, to już teraz wiedzą, że jakby tak naprawdę nagrywamy w tym samym miejscu. No takie jakoś mi to tak, nie miałem czasu wcześniej nagrać wstępu do poprzedniego odcinka, więc mówiłem, że dzisiaj jadę na polowanie, dokończyć materiał z porannego wyjścia, więc mówię, nagram na ambonie, ale do rzeczy. Słuchajcie, pochodziliśmy rano z Mańkiem, były sarny, widzieliście zwierza, był nawet kot czarny, który nas chyba trochę dał nam sporo pecha, bo nie widzieliśmy nic co by można było na wizji strzelić, więc tak naprawdę podchód był świetny, pogoda rewelacyjna, ciepło, podeptane 5 km o 4 rano. No, cóż można w niedzielę o 4 rano robić, tak? Jak się jest myśliwym albo wędkarzem. Natomiast powiem Wam, że no mówię, przyjadę na zasiadkę dzisiaj, żeby skończyć ten odcinek, tak? Dzisiaj wybrałem miejsce, siedzę na ambonie, bardzo w dobrym miejscu, na ambonie, którą wybudował kolega Zbyszek, pozdrawiam. Siedzę na jego polach tak naprawdę. No jesteśmy w miejscu bardzo fajnym, bardzo ciekawym. Tu jest przede mną, zaraz zobaczycie, pokażę Wam. Jest uprawa koniczyny Zbyszka. Będzie to bardzo atrakcyjne miejsce w naszym łowisku, ale szczególnie w tym rewirze. Słuchajcie, koniczyna jest piękna, naprawdę. Pewnie to będzie koniczyna nasienna, więc podejrzewam, że Zbyszek pierwszy pokos skosi i będzie zbalotowana. Natomiast później jak ona odbije, to będzie mega dobra baza żerowa dla zwierzyny połowej, ale i dla dzików. Więc na pewno sobie na tą koniczynę będziemy zaglądać częściej.
bo wszystko wskazuje na to, że tutaj zwierzyna będzie wychodzić. W tej chwili, jak już dochodziłem, była sarna z rogaczem, no dwie sarny, koza z kozłem, z fajnym, naprawdę mocnym szóstakiem. Sobie się gdzieś tutaj pasły, ale już ich nie widzę, gdzieś sobie zeszły na prawo. No i tyle. Dzisiaj sobie tutaj zasiądziemy. Po lewej mamy taki kompleks tarnin, trzcin, ciek wodny. Bardzo możliwe, że wyjdą gdzieś tutaj dziki. Za tą koniczyną jest uprawa jakiegoś ponoć bobiku, gdzie go dziki bombardowały mocno, ale ten bobik już zszedł, więc raczej tam już nie mają po co wychodzić teraz. No ale tam dalej po prawej mamy rzepak. No w tej chwili dziki lubią na rzepaku żerować, więc gdzieś jesteśmy na ich wekslu, na ich trasie, więc gdzieś tutaj sobie posiedzimy, no i zobaczymy. Nie będziemy siedzieć długo. Dzisiaj polujemy z optyką normalną. Nie brałem sprzętu typowo nocnego, więc wybiorę się na te typowe nocne polowanie może jutro, może pojutrze, żeby tą lunetę Stellera przetestować, więc na razie, że tak powiem, zostawiam to na termin późniejszy, a dzisiaj sobie posiedzimy, ponieważ jeszcze chciałem w tym odcinku dopowiedzieć Wam, zrobić swoje prywatne podsumowanie w związku z tymi odcinkami, które się ukazały o szkodach, o redukcji i o tej czarnej wizji PZD. On tam ma bardzo dużo wyświetleń, mega dużo komentarzy, z którymi częściowo się zgadzam, z niektórymi zgadzam się w całości, z niektórymi zgadzam się tylko po części. No i tak już po jakimś czasie, już tak mniej więcej sobie to przemyślałem, ułożyłem, poczytałem komentarze Wasze, dostałem masę maili, wiadomości. No i tak mniej więcej ja wiem, jakby można było to ukierunkować, natomiast czy jest to ukierunkowanie dobre, czy nie, no to już nie ode mnie zależy, tak? Ale spokojnie, na tym jeszcze mamy czas, bo dzisiaj trochę przyjechałem wcześniej, jest to godzina dopiero 19, więc będziemy mieli chwilę czasu, żeby sobie porozmawiać na temat, właśnie tej sytuacji w PZD, podsumowując te dwa materiały, jak to ja widzę dalej. No i tyle, chyba więcej komentarzy, no to już oczekuję od Was, żebyście napisali w komentarzu, jak Wy to widzicie, no bo ja tak naprawdę swój scenariusz mam już na swoje takie przewidywania, one nie są dobre, tylko że ja zawsze nie byłem ani optymistą, ani pesymistą, tylko starałem się być realistą i powiem Wam, że no to jest chyba taka wizja takiego postępu, coś co jest nieuniknione, jeżeli nie zaradzimy za chwilę, tak? Bo nie ma na to czasu, żeby tu już się zastanawiać, ale jak to powinno wyglądać dalej, no to za chwilkę sobie, słuchajcie, poukładam to jeszcze w głowie, no i się zaraz tutaj połączę z Wami jeszcze raz. Także na razie popatrzę, co się tu dzieje, zlornetuję teren, no i może jakiś lisior wyjdzie, może wyjdzie nam jakieś IGO. No nic, posiedzimy, zobaczymy. Nawet nie zdążyłem się z Wami dosyć rozłączyć. Już tam się pokazała zwierzyna, już Wam pokazuję, już idzie na tą koniczynę. Czekajcie, muszę sobie wrócić tą kamerę. Nie wiem, czy tu z tego okna, czy z tego, bo ta ambona jest świetna, ale jest mała. Czekajcie, bo to jest, muszę tak trochę zeskosować, ale jakoś dojedziemy zoomem. Sorry za obraz, ale mam ją w statywie i nie chcę wypinać. O, już mamy jelenie, które sobie idą spacerkiem do koniczyny. Jelenie. Na razie pojedyncze łanie, ale myślę, że jest ich tam więcej. Ustawię tą kamerę, tak ma być. No, także już pierwsza zwierzyna jest, która nam wyszła z swojej dziennej ostoi, ale my czekamy na zwierzę czarnego. Na połowego jeszcze nie, mimo że dzisiaj jest 8 maj, no to rogacze zaczynamy od 11 maja. Jak się pokaże kapitalny rogacz, to w sezonie po 11 maja oczywiście go strzelę. Jeżeli nie będzie nic ciekawego, to będziemy czekać do rui standardowo. Dobra, moi drodzy, najpierw powiem Wam, podsumowując temat
sytuacji na Pomorzu Zachodnim i częściowo na ziemiach zachodnich, tam gdzie tej zwierzyny jest dużo. Moi drodzy, wszyscy piszecie w komentarzach, przyjedziecie, pomożecie, odstrzelicie i tak dalej. Moi drodzy, to nie jest temat na to, że ktoś chce przyjechać, strzelić sobie 1, 2 byki, 2, 3 łanie i pojechać i zapomnieć o temacie. To nie jest tak. Moi drodzy, temat redukcji, inaczej powiem, redukcja sama w sobie jest tam konieczna i nieodzowna. Nie ma takiej możliwości, żeby tej redukcji tam nie było. Natomiast redukcja to nie jest temat na rok. Żeby zrobić redukcję jeleni, to przede wszystkim trzeba rozłożyć to na efekt, który będzie widoczny po przynajmniej 3 latach. Nie ma efektu redukcji w ciągu roku, nie ma takiej możliwości. Co powinny zrobić nasze władze, szczególnie Naczelna Rada? Powinna stworzyć na jednym z najbliższych zjazdów jakiś program instruktażowy i przedłożyć go do ministra. Przede wszystkim uwolnić plan jeleni na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce i na Pomorzu. Tak jak jest z dzikami. Nie może być sytuacji takiej, że koło planuje 100 jeleni, na przykład strzela 100 i później, żeby zrobić korekty, izby rolne, wójtowie, burmistrzowie, nadleśnictwa, PZD i tak dalej, i tak dalej. Nie powinno czegoś takiego tam być. Plan jeleni powinien zostać absolutnie uwolniony. Druga sprawa. Zmienić kryteria selekcji byków. Szczecińskie, gorzowskie, wielkopolskie słynie z pięknych, kapitalnych byków, natomiast w obwodach, gdzie te szkody są od jeleni ogromne, milionowe już w tej chwili, ta selekcja powinna być zmieniona. Tam pokazaliście na Pomorzu, że potraficie, że macie piękne jelenie, macie piękne byki, wyhodowaliście, no ale teraz trzeba rachunek zapłacić. Więc w tym momencie powinna ta selekcja, te kryteria, o jest drugi jeleń, czekajcie, tu sobie zerknę. Idą sobie w prawą stronę, ale dobrze, niech sobie idą. Te kryteria selekcji powinny być zmienione. Tam powinna być przeprowadzona redukcja i to naprawdę ostra, ponieważ tam jeden sezon redukcji nic nie da, nic kompletnie. Ja nie twierdzę, że słuchajcie, że ta selekcja powinna być od razu na 30 lat zmieniona. No nie, absolutnie, ale jeżeli podejmujemy temat redukcji, no to podejmujemy temat, powiedzmy, ja uważam 5 lat. I przez 5 lat zasady selekcji zmieniamy, dochodzimy do jakiegoś normalnego stanu. Drugi temat, trzeba tą zwierzynę w jakikolwiek sensowny sposób policzyć. Nie ma możliwości robienia redukcji, jak tak naprawdę my wiemy, że jej jest tam dużo, ale my nie wiemy, ile jej tam jest. Sposoby, które są od lat praktykowane, są błędne. Taka inwentaryzacja zwierzyny nie daje wymiernego wyniku liczenia. Nie ma takiej możliwości. Więc ktoś tam twierdzi, że tych jeleni jest tyle. Strzelam, ktoś mówi, że jest 1000 na terenie nadleśnictwa, ktoś inny mówi, że jest 1300. No nie. Po prostu trzeba przyjąć tą najwyższą wartość, która jest, moim zdaniem, i zacząć strzelać. Kiedy szkody zaczną po 3 latach, bo to wcześniej nie będzie, ale po 3 latach one zaczną schodzić do jakiegoś normalnego poziomu, no to w tym momencie trzeba przemyśleć dalsze kroki, bo tu nie chodzi o to, żeby tego jelenia wybić. To nie, tylko trzeba dojść do jakiegoś normalnego poziomu, akceptowalnego przez lasy państwowe, przez rolników i przez koła. Druga sprawa, rolnicy. I tu jest największy gwóźdź po prostu. Tam powinny być odgórne przykazy, w jaki sposób rolnicy powinni uprawiać pola, żeby te szkody były jak najmniejsze. Jeżeli chodzi o kukurydzę, powinny zostawione być pasy od lasu o jakiejś szerokości. Powinno być tutaj, nie wiem jak to powiedzieć, tak słuchajcie, bo brakuje mi po prostu słowa. Powinno być coś takiego, że rolnik jest zobowiązany do współpracy, ale nie że w sensie tylko takiego pustego zapisu. On musi współpracować. To nie ma możliwości, że nie współpracuje. Skoro koła grodzą pola, no to niech rolnik dołoży coś od siebie, bo to jest jego pole. Druga sprawa, powinni zostać wyeliminowani, jeżeli działają wyłudzająco odszkodowania, powinni zostać wyeliminowani ludzie, którzy działają na szkodę kół, na szkodę nadleśnictw, po prostu osoby, które
słuchajcie, to żeby to źle nie zabrzmiało, które nierzetelnie szacują. O, tak bym to nazwał. Albo po prostu nie szacują prawie w ogóle, szacuje ktoś za nich, oni się odwołują do nadleśnictwa i wtedy przyjeżdża komisja z nadleśnictwa, szacuje ponownie, no i kogo musi zapłacić, tak? Ale to jest żadne wyjście, to jest tylko reprezentowanie rolnika na polu i pobieranie od tego jakiegoś procenta. Więc takie osoby powinno być to bardzo mocno i rzetelnie zweryfikowane przez odpowiednie służby, czy ta szkoda jest wyszacowana prawidłowo. Bo to nie dotyczy, moi drodzy, tylko szacowania od zwierzyny łownej. To musicie o tym wiedzieć. To są jeszcze suszowe, to są jeszcze inne tematy, więc to powinno być naprawdę głęboko zweryfikowane. Także redukcja, współpraca na linii myśliwy-rolnik i przede wszystkim podjęcie takich naprawdę drastycznych, no nie drastycznych, podjęcie kroków, które pozwolą zweryfikować rzetelność i jakość szacowania. To jest podstawowa rzecz. Dobra, teraz musimy sobie odpowiedzieć, no okej, no ale przez te 3 lata, które ci myśliwi się podejmą tej redukcji, no będą musieli, no nie mają wyjścia, tak? No to co przez te 3 lata? No, z moich ust padły słowa na temat funduszu. Wszyscy mówią, nie, to jest złe, to jest B. Moi drodzy, pomyślcie inaczej, z drugiej strony. Jeżeli każdy z Was jest na 130 000, każdy z Was zapłaciłby 100 zł rocznie, 100 zł, czyli no nie wiem, na jaką wartość to przełożyć, ale dzisiaj to 100 zł to wartość ma naprawdę nikłą. Ale w przypadku takiej ilości myśliwych, jeżeli każdy z nas by zapłacił 100 zł od siebie no już niech to nie będzie fundusz, nie wiem, niech to będzie podniesiona składka do PZD, niech to będzie cokolwiek innego, tak? Ale stworzenie jakiejś rezerwy budżetowej, no to w tym momencie jesteśmy jeszcze w stanie na dzień dzisiejszy z tego bagna wyjść. Bo ja nie mówię za koła, które są tam na Pomorzu Zachodnim, tylko ja mówię, moi drodzy, za wszystkie koła, 2700 kół jest w Polsce. I ja mówię za wszystkie te koła, bo jeżeli nie załatamy dziury teraz, w tej chwili, jako związek, jako cały, nie jako związek, jako myśliwi, solidarnie, to później nie załatamy jej w życiu, bo później nie będzie potrzebne 100 zł od każdego, tylko będzie potrzebne 1000 zł, bo nie będziemy w stanie tego zapłacić, co tam będzie za 2-3 lata. To od razu Wam mówię. I czy my w jakikolwiek sposób jesteśmy w stanie zebrać te pieniądze, czy Naczelna Rada podejmie jakąś uchwałę w związku z tym? Ja nie mam zielonego pojęcia. Natomiast jeżeli nie zrobimy tego w tym roku kalendarzowym, nie w tym roku gospodarczym, tylko w tym roku kalendarzowym, a nawet bym się pokusił do końca września, no to moi drodzy, za rok będzie za późno. Za rok będzie za późno. I wspomnijcie moje słowa, że bo teraz to będzie też odebrane przez niektórych widzów, tak, najlepiej podnieść składkę, zabrać z innych kół pieniądze, zamach na pieniądze kół. Jeżeli teraz nie damy, o kwocie 100 zł to powiedziałem, słuchajcie, bardzo ogólnikowo, tak, ale jeżeli teraz nie poniesiemy solidarnej odpowiedzialności wszyscy, to za 2 lata już nie będzie takiej możliwości, bo nikt, mało który myśliwy powie, no jak będzie trzeba zapłacić za składkę do PZD-u, teraz jest 350 zł, a później może będzie, nie wiem, 1000, może 2000 i tak będziecie chętnie płacić? No nie, na razie prawo jest jakie jest, my tego prawa nie zmienimy, natomiast trzeba patrzeć na dobro kół solidarnie, tak? Natomiast powiem Wam, że to jest tylko takie moje wolne, takie wolne myśli, tak, które sobie patrząc globalnie, mówię, nie jestem optymistą, pesymistą, realistą jestem. Natomiast jeżeli nie zrobimy tego teraz, w tym zalążku, chociaż to już zalążek nie jest, zalążek to był 2 lata temu. Natomiast jeżeli nie zrobimy tego teraz, no to później będzie coraz trudniej, będzie coraz gorzej. No jak to będzie wyglądało? Nie mam zielonego pojęcia. Natomiast zostawiam to do Waszej opinii i zostawiam to do opinii Naczelnej Rady. Może ktoś tam
pomyśli w jakikolwiek sposób załatać tą dziurę, bo jest jeszcze rozwiązanie jedno, tylko nie wiem w jakikolwiek sposób to zweryfikować. Trzeba by zobaczyć, ile w tym związku naszym fizycznie jest pieniędzy. To jest podstawowa rzecz, bo tego to chyba nikt nie wie, znaczy pewnie ktoś wie. Ja na przykład nie mam zielonego pojęcia, ale nie w związku, że leży gdzieś tam w Warszawie, tylko w każdym zarządzie okręgowym trzeba by było zliczyć te pieniądze. Ile... Jezus Maria, jak się wystraszyłem. Coś nam tu siadło na dachu, słuchajcie. Jezus Maria, gdzie, co to było? Ale to chodzi po dachu. Co to? Poleciało chyba. Ale mnie wystraszyło. Jak zacząłem gadać o pieniądzach w związku, to aż coś tutaj z nieba nam hukło na nas. Może to jakiś znak. Moi drodzy, jeżeli byśmy mieli zweryfikowane, ile tych pieniędzy w tym związku jest i na ile nas stać jako związek, żeby pokryć te koszty, żeby zapłacić ewentualne odszkodowania, po które wcześniej czy później zapuka sąd, komornik, no ktoś to będzie musiał to zapłacić, tak? Czy te koła padną, czy nie padną, no ktoś to będzie musiał zapłacić. No to trzeba się zastanowić, jeżeli związek na to stać, no to tematu nie ma. Słuchajcie, wycofujemy temat funduszu, zamykamy. Płacimy, wprowadzamy redukcję i 3 lata związek będzie płacił. Tylko obawiam się, że patrząc na te ceny zbóż, które są, jako ciekawostkę Wam powiem, że tydzień temu znajomy mój, który prowadzi dosyć duży punkt skupu zboża, jest prezesem sąsiedniego koła. Rozmawiałem z nim telefonicznie, powiem Wam, że rzepak sprzedawał po 5200. Żebyście mieli świadomość. Po 5200 teraz sprzedawał rzepak. Gdzieś tam jakieś wahania dzisiaj czytałem na rynku są. Gdzieś tam rzepak trochę spadł, 80 euro w dół. Pszenica za to poszła do góry. Ale prognozy są, że poniżej 5000 ten rzepak raczej nie będzie. Więc nie widzę, żeby nasz związek było stać na to, żeby mógł sobie wyciągnąć nagle, nie wiem, za 2 lata 40 czy 50 baniek i pokryć szkody w 1/4 Polski. Myślę, że nie. Dobra, to jest takie podsumowujące, więcej już nie chcę zabierać głosu na ten temat. Dla mnie temat jest już zamknięty. Co zrobi z tym Naczelna Rada, czy w ogóle coś zrobi, co zrobi z tym Zarząd Główny, czy w ogóle coś z tym zrobi, nie mam zielonego pojęcia, oby tylko nie robił tego, że coś tam się, słuchajcie, łamie. Oby nie robił tylko tego, że zapłaci za szkody, a później będzie ściągał od członków kół prywatne pieniądze, bo to by było nieuczciwe, to by było uczciwe wtedy, jakby te koła nie robiły nic, tak? Ale one plany wykonują, pracują, poświęcają masę czasu, ale niestety są sytuacje takie, że niekoniecznie ich zwierzyna, tylko z obwodów sąsiednich robi im te szkody. I przez to stracić swój dorobek życia prywatnego, że jelenie gdzieś tam z sąsiedniego obwodu przyszły i zjadły rzepak, który na obwodzie, którym oni polują, no to jest chore, to jest po prostu chore. I od tego mamy związek, od tego mamy nasze władze, że one powinny w końcu wziąć się do roboty i coś w tej kwestii zrobić. Bo ja do ministra z tym nie pójdę, tak? Tylko do ministra powinna iść nasza władza. Powinni stworzyć, powinna być jakaś, no, ja wiem, że to brzmi może źle, ale jakaś komisja, czy jakiś zespół, może komisja to jest złe słowo, ta komisja to już mi się skojarzy, wszędzie są komisje, słuchajcie. Powinien być stworzony jakiś zespół w PZŁ, który powinien stworzyć jakiś program, napisać to mądrze, przecież mamy naprawdę inteligentnych ludzi, prawników, profesorów, doktorów, powinni to napisać i z tym pójść do ministra i poprosić o pomoc, żeby w jakikolwiek sposób w formie rozporządzenia, nie wiem, ja się na tym prawnie nie znam, powinien wprowadzić coś dla tych województw na 3-4 lata, ale to trzeba zrobić już. Wiem, że coś się łamie. Zaraz Wam pokażę. Ale to trzeba zrobić już, moi drodzy. To nie robimy tego, że tak powiem,
za pół roku, za rok, na to nie ma czasu. To musi być zrobione już na gwałt. Dobra, koniec tych smutków. Pokażę wam jelenie. I siup, widzicie? Się tam połamało i mówię, co to się tam robi? A tu mamy chmarę. No i to teraz możecie sami popatrzeć, jak to wygląda. Że na Dolnym Śląsku za chwilę będzie ten sam problem. Ten sam problem będzie na Dolnym Śląsku. Niekoniecznie może na terenie, gdzie ja jestem, gdzie ja tutaj poluję, ale Dolny Śląsk dotknie ta sama historia. Ta sama historia będzie na Dolnym Śląsku, bo nikt nie jest w stanie udźwignąć odszkodowań po tych cenach zboża, które są. A to, co się dzieje na rynku ogólnie, na rynku w Polsce, czy to zbożowym, czy niezbożowym, ale czekajcie, muszę to poluzować, mi coś tu kręcić nie chcę. Czy na rynku ogólnie, rynku krajowym, z każdej strony inflacja, co się wyrabia, ceny żywności będą mega wysokie, do tego, to jest w ogóle, już nie chcę mi się nawet na ten temat nagrywać, bo to jest program myśliwski, a nie program o inflacji, wojnie i o całej tym bałaganie, który się teraz tworzy, a będzie się tworzył coraz większy. Ale widzicie, i takie oto właśnie jelonki sobie tutaj wyjdą, jelonki w cudzysłowie, tam żebyście mnie nie łapali za słówka, i sobie będą żerować. Jak to Zbyszek mówi, on przecież jest rolnikiem, ale nie w domu ma tylko psa i kury, ale cały inwentarz gruby prowadzi chów wolny. I tu mamy chów wolny właśnie. O, możecie sobie popatrzeć. Patrzcie, jaka ta łania już wysokocielna jest. Ale tutaj mamy fajny przykład. Ciele pierwsze się wysuwa. Jest to ciele oczywiście zeszłoroczne. Z tyłu mamy łańkę. Nienawidzę tego słowa. Szmalkę powiedzmy. Lub łanię zeszłoroczną. I drugą łanię zeszłoroczną. I piękną, dużą, dorodną łanię. Więc jakby był wprowadzony odstrzał letni jeleni, co też nie jest głupim pomysłem, no to w tym momencie, jeżeli byłby to na przykład tak jak jest to na zachodzie, że można polować na jelenie, łanie nie prowadzące tak zwane szmalki, można polować, słuchajcie, w okresie letnim, no to tutaj macie doskonały przykład na to, że mamy tutaj przynajmniej dwie łanie, które możemy spokojnie, z czystym sumieniem odstrzelić, bez żadnego problemu. Więc być może też jest to jakieś rozwiązanie w formie redukcji. Na pewno nie jest rozwiązaniem redukcja przez strzelanie do jeleni w nocy. To jest bez jakiejś noktowizji, termowizji, bo to jest idiotyzm absolutny. Natomiast strzelanie takich ładnie prowadzących, no jak najbardziej uważam, że jest to rozwiązanie dobre. Dobra, teraz się już skupimy na zwierzynie, a nie na biadoleniu. Tutaj fajnie widać, słuchajcie. Jedna łania zacielona, gruba. Widać ta ostatnia z prawej strony. A dwie nieprowadzące. No i to widać, że to jest ciele od tej łani. Zeszłoroczne jedno. Pięknie to wygląda. O, idą następne jelenie. To zaraz zobaczycie, bo widzę, że i to następne. Czekajcie, odzoomujemy troszkę. O, proszę bardzo. A my tu czekamy, ale na dziki. Myślę, że ważnym tematem do poruszenia też na kanale jest temat wilka. I skąd u nas tyle jeleni na polach, to wiecie z nagrań, z odcinka z fotopułapek, tak? Bo tam na górze, w górach są niestety wilki. I ta zwierzyna jest zepchnięta na te kompleksy małe, na te kompleksy polne, na takie remizy śródpolne. Szczególnie jelenie są zepchnięte tutaj. Bo tam mamy coraz więcej drapieżnika, coraz więcej wilków. No i piękna chmara sobie tutaj żeruje. Dobra. My czekamy na zwierzynę rudą lub czarną.
Bardziej na czarną, jakiś dziczek by się przydał za dnia do kamery. No i zobaczcie, gdzie nasza chmarka przyszła. Przyszła sobie na koniczynę. Więc i koguta z tyłu słychać. Więc powiem wam, że koniczyna w łowisku to jest mega fajna sprawa. Macie koniczynę, szukajcie tam z rogaczy, szukajcie tam zwierzyny połowej, bo koniczyna jest tak wartościowym, wysokobiałkową karmą dla zwierzyny, że naprawdę ja kiedyś byłem w szoku, jak widziałem, jak dziki pobierały koniczynę całym gwizdem. Dosłownie całym gwizdem pobierały koniczynę jak krowy. A tutaj widać, jak sobie jelenie będą żerowały. Moi drodzy, są takie wyjścia czasem do łowiska, że nawet się nie chce strzelać. Po lewej mamy piękną chmarę jeleni, po prawej mamy fajnego rogacza, zaraz go spróbuję wam nagrać, zoomować, bo jest dosyć daleko. A tutaj mamy, nie wiem, około 20 tych jeleni. Teraz je policzymy na szybko. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22, ale cały czas coś tam z lasu do nich dochodzi, więc cały czas widzę, że wychodzą następne. Dzików jak nie było, tak nie ma. Teraz to już się położyły, słuchajcie. Teraz muszę wam pokazać. Już niektóre zaczęły się kłaść. I tego rogacza muszę szybko nagrać, bo jeszcze jest w zasięgu. Słuchajcie, muszę tu się przestawić. Nie wiem, do którego oka. Chyba do tego. Czekajcie. No już się jedna sztuka położyła, już widzę zmęczona życiem. Słuchajcie. No więcej, tam idą następne z lasu. Wychylimy, o, wychodzą następne. I tutaj mamy całą chmarę. Jakby na potwierdzenie moich słów odnośnie koniczyny. Z tej strony koniczyny mamy sarny. Z drugiej zaraz przestawię kamerę i spróbuję wam nagrać jeszcze sarny. No i moi drodzy, już w tym czasie wrzuciłem filmik na Facebooka, użytkownicy Facebooka pewnie go widzieli. Zrobiłem jego aktualizację, musiałbym zrobić jeszcze jedną aktualizację, bo znowu wyszły jelenie, ale są blisko, naprawdę ta wiosna jest piękna. Jest taki ja uwielbiam polować latem, kiedy jest ciepło, tutaj w kotlinie, nie ma komarów, rewelacja, mówię, słuchajcie, ciszej, bo te jelenie podeszły już naprawdę blisko, są jakieś 50 metrów. Spróbuję wam jeszcze pokazać i nagrać. Najbliżej mamy byka, nawet dosyć wykształconym porożem, który już był w odcinku, poranny podchód. Tutaj świt w Sudetach. Jak chodziłem z Michałem ostatnio, bo jest ten sam byk. Także będziemy sobie obserwować jego budowę poroża. Ale zasiadka rewelacja. Niektórzy mówią, że lepszy podchód, niektórzy, że lepsza zasiadka. Dzisiaj rano podchód był, powiedzmy, no fajnie, można było rano pospacerować. Wybrałem tą ambonę na zasiadkę, widok pierwszorzędny. Już wam pokazuję. Widzicie, ja tu muszę tą kamerą tak operować. Zobaczcie. Nie będę za bardzo zoomował. To następna wychodzą z lasu. Z tyłu widzicie? To następna. Część leży, część się pasie. I się przestawię kamerę. Niepiękny widok, naprawdę super. Piękny widok, powiem wam, że naprawdę świetny. Widać, że
One już są tak blisko, że one słyszą. Już ten byk się patrzy tutaj na mnie. Więc nie mogę za głośno mówić, ale widok pierwszorzędny. A dzików jak nie było, tak nie ma. Nawet nie słychać dzików. Słuchajcie, żeby gdzieś się gryzły, jakiś hałas robiły. Cisza. Musiałem się już przełączyć na night shota, ale wyszedł nam borsuk. Nie wiem, jak to tam wyjdzie w rzeczywistości, później jak będzie widoczny, ale sobie zasuwa. Jeszcze trochę zoomujemy. O, widać. Piękny jaźwiec. On nie przyszedł pojeść koniczyny, wątpię. Ale gdzieś idzie sobie na polowanie. Jeszcze nie jest całkiem ciemno, słuchajcie, tak w miarę. A tu pan borsuk sobie spaceruje. Jelenie już dostały wiatru, widzicie, bo nawet wam nie powiedziałem, dostały wiatru, już podeszły na tak bliską odległość, że jeden byk dostał wiatru i się cofnęły. Poszły z powrotem do lasu. No i nasze praktycznie całodniowe polowanie, bo byliśmy rano, byliśmy wieczorem, dobiega końca. Fakt, jeszcze widzicie, z tyłu za mną widać. Można byłoby spokojnie coś tam popolować, natomiast o nagrywaniu to już jest słabo, to już nie ma nawet mowy. A ja tak naprawdę już tylko poluję do kamery. Już bez kamery praktycznie nie wychodzę. Więc każde moje polowanie jest nagrane. Widzicie, jak to wygląda. Ukazuje się na kanale. Myślę, że odcinek wyszedł fajny. Dajcie znać w komentarzu. Czekam na wasze komentarze. Pewnie trochę przydługi, no ale działo się, tak? Rano były sarny, później były jelenie. Po południu było trochę podsumowania tej całej sytuacji, jakieś podsunięcia rozwiązań. No i tak powiem wam, że mi się ten dzień naprawdę udał, podobał mi się. Fakt faktem, że bardzo długi ten dzień, jeżeli się wstanie 3:30, no to ten dzień się dłuży. Na dzisiaj już kończymy. Nie wiem, jak się ten odcinek ukaże, czy już będzie działać, czy za kilka dni zacznie działać, ale zacznie działać już strona sudeckaostoja.com, o której wam wspominałem. Na tej stronie możecie znaleźć czapki, możecie znaleźć kubki, będziecie mogli znaleźć jeszcze różne inne rzeczy, gadżety do kupienia, więc zapraszam. Będzie tam sporo zdjęć, ta strona chciałbym, żeby była aktualizowana, więc będzie tam od czasu do czasu coś tam napiszę, wrzucę jakieś opowiadanie, może jakieś takie swoje stanowisko zajmę, tak, żeby ta strona żyła, tak? Połączymy Facebooka, Instagrama, YouTube'a, wrzucimy na stronę i tyle. To zrobione to dla was, będziecie chcieli, kto będzie miał ochotę, skorzysta. Systematycznie oczywiście na stronie będzie sklep internetowy, na ten sklep będzie poszerzany, będziecie chcieli sobie coś tam zamówić, kupić, nie tylko z gadżetów Sudeckiej Ostoi, ale będą trafiały do sklepu bardzo różne rzeczy. Musicie śledzić na bieżąco, dużo będzie aktualności na Instagramie, na którego was zapraszam, dużo będzie aktualności na Facebooku, no i oczywiście na YouTubie, tak? Więc uruchamiamy to już tego sezonu, powiedzmy już od tych rogaczy, żeby to już fajnie to zadziałało, więc chciałbym, żeby to już tak dopiąć na ostatni guzik. Dobra, tymczasem kończę. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia i dasz bór.